Lamborghini Aventador był ogromnym hitem włoskiego producenta. Jego produkcja trwała 11 lat, miał kilkadziesiąt edycji specjalnych, wyprodukowano łącznie 11 465 sztuk, a także na jego bazie wyprodukowano wiele innych modeli jak Veneno, Centenario czy Sian. Następca Murcielago nareszcie doczekał się własnego następcy. W 60. rocznicę powstania marki Lamborghini zaprezentowało model Revelto. I z góry wybaczcie za moją nieudolną wymowę nazwy. Auto jest pierwszym masowym hybrydowym supersamochodem włoskiego producenta. Głównym źródłem napędu pozostał wolno sący 6,5-litrowy silnik V12, jednak przeszedł on wiele gruntownych zmian, dzięki czemu jest teraz lżejszy o 17 kg i mocniejszy. Generuje on aż 825 koni mechanicznych, czyli o 25 koni mechanicznych więcej niż najmocniejsza odmiana poprzedniej generacji jednostki, która trafiła do nowego Countach, a także 45 koni mechanicznych więcej niż w najmocniejszym Aventadorze. Zanim przejdziemy do szczegółów napędu, pomówmy o stylistyce. Lamborghini Revelto ma bardziej odważną stylistykę i możemy się tu dopatrzeć rozwiązań z innych modeli. Linia boczna pozostała podobna do Aventadora, boczne wloty powietrza przypominają te z modelu Sian, podobnie jak nitka świateł dziennych z przodu. Tylne światła to natomiast design znany z Centenario. Tył pojazdu jest jednak najbardziej unikatowy. Podwójny układ wydechowy został umieszczony centralnie pomiędzy tylnymi światłami, co jest nowością wśród modeli włoskiego producenta, a dyfuzor jest tak ogromny, że jest on jednocześnie niemalże całym tylnym zderzakiem. W Revelto znajdziemy także wysuwany spoiler, który może być w 3 pozycjach, a zaawansowana aerodynamika pojazdu pozwoliła zwiększyć docisk z przodu o 33% i aż 74% z tyłu względem Aventadora Ultime. Pomimo ogromnej liczby przetłoczeń i ostrych krawędzi w samochodzie są czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania, a także radary od systemów bezpieczeństwa jak aktywny tempomat czy system utrzymania w pasie ruchu. Nadwozie w wielu miejscach ma widoczne wykończenie włóknem węglowym, a nabywcy mogą zdecydować się spośród kilkudziesięciu lakierów, a także wybierać, czy czarne elementy mają być błyszczące czy matowe. Jest też ciekawa opcja wykończenia dyfuzora w dowolnym kolorze, co również nawiązuje stylistycznie do modelu Centenario. Na uwagę zasługuje również trzecie światło stopu, które zostało zintegrowane z tylną szybą. Wnętrze to prawdziwa rewolucja. Z założenia samochód ma być bardziej praktyczny i komfortowy na co dzień. Przestrzeń na nogi została wydłużona o 84 mm, a na głowę jest go 26 mm więcej, dzięki czemu auto ma być wygodniejsze dla osób wyższych, a także do jazdy w kasku na torze. Kokpit został przeprojektowany, by być bardziej nowoczesny. Z tunelu środkowego zniknął milion przycisków od różnych funkcji i pojawił się wyświetlacz dotykowy o przekątnej 8,4 cala z zupełnie nowym systemem inforozrywki. Oprócz niego znajdziemy przyciski od wyboru kierunku jazdy, klasyczny dla marki włącznik silnika w stylu samolotowym, otwarty schowek, a także 2 porty USB-C. Revelto wyposażone jest również w zupełnie nową kierownicę z pokrętłami nawiązującymi do wyścigowych modeli marki. Poprzez nią sterujemy zawieszeniem, kontrolą trakcji, launch control, a także trybami jazdy, o których za chwilę. Za kierownicą oczywiście znajdziemy wyświetlacz, który w Revelto ma rozmiar 12,3 cala. Centralnie nie znajdziemy uchwytów na napoje, te występują jako opcja i mogą być wysuwane z deski rozdzielczej przed pasażerem. Inną ciekawą opcją jest dodatkowy dotykowy wyświetlacz dla pasażera o przekątnej 9,1 cala, na którym wyświetlają się podstawowe informacje o samochodzie, a także możemy ustawić różne funkcje samochodu, nie rozpraszając kierowcy. Pod maską znajdziemy bagażnik na mniejsze rzeczy, a dodatkowa przestrzeń bagażowa znajduje się za fotelami. Niestety Lamborghini aktualnie nie podaje dokładnych pojemności, jednak zastrzegło, że bez problemu powinniśmy zmieścić torbę na kije golfowe. Jak wspomniałem wcześniej, Lamborghini Revelto jest hybrydą. Oprócz wolnocącego 6,5-litrowego silnika V12 napędzającego tylne koła, znajdziemy dodatkowo 3 silniki elektryczne. 2 na przedniej osi, po jednym na każde koło, a także jeden z tyłu zintegrowany ze skrzynią biegów. Każdy z nich ma 110 kW, co w przeliczeniu daje około 150 koni mechanicznych, a więc przednia oś, która może być tymczasowo jedynym źródłem napędu, ma do dyspozycji około 300 koni mechanicznych. Z uwagi, że oś przednia i tylne nie są ze sobą bezpośrednio połączone, a skrzynia biegów jest zarządzana elektronicznie, w tunelu zamiast elementów napędu umieszczone zostały akumulatory do zasilania silników elektrycznych o pojemności 3,8 kWh. Łączna moc całego układu to aż 1015 koni mechanicznych, co oznacza, że Revelto jest najmocniejszym Lamborghini w historii. A wciąż mówimy o całkowicie bazowym modelu, który z pewnością w przyszłości będzie dostępny w mocniejszych i szybszych odmianach.
Niemniej, mając na pokładzie 3 silniki elektryczne i miniaturową baterię, auto przybrało na masie. Ile dokładnie? Tego Lamborghini oficjalnie nie podaje, jednak potwierdziło, że samochód ma stosunek masy do mocy na poziomie 1,75 kg na każdy koń mechaniczny, więc szybko przeliczając, Revelto waży około 1780 kg, czyli około 225 kg więcej niż Aventador Ultime. Jeśli chodzi o osiągi, to są one godne następcy Aventadora. Czas od 0 do 100 km na godzinę trwa zaledwie 2,5 sekundy, do 200 km na godzinę auto rozpędza się poniżej 7 sekund, a prędkość maksymalna ma wynosić ponad 350 km na godzinę. Dla porównania, 780-konny Aventador Ultime potrzebował 2,84 sekundy, aby rozpędzić się do pierwszych 100 km na godzinę. Poprawa osiągów to nie tylko zasługa elektryfikacji i lepszej aerodynamiki, lecz również nowej 8-stopniowej dwusprzęgłowej skrzyni biegów, której ogromnie brakowało w poprzedniku. Lamborghini Revelto możemy dostosować do aktualnej potrzeby poprzez aż 13 trybów jazdy, w których skład wchodzą m.in. Recharge, Hybrid, Performance, Citta, Strada, Sport oraz Corsa. W trybie miejskim auto napędzane jest wyłącznie poprzez silniki elektryczne, których moc została dodatkowo ograniczona do zaledwie 180 koni mechanicznych, aby zwiększyć zasięg. W tym trybie jest to auto bezemisyjne, więc dopuszczalny będzie wjazd do specjalnych stref w dużych miastach. W trybie Strada auto będzie nieustannie pracować z włączonym silnikiem V12, który będzie nie tylko napędzał tylną oś, lecz również doładowywał baterię, aby silniki elektryczne zawsze mogły pracować. Moc całego układu w tej konfiguracji to 886 koni mechanicznych. Nieco większą moc 907 koni mechanicznych otrzymujemy przełączając na Sport, a pełne 1015 koni mechanicznych dostępne są w trybie Performance, który zalecany jest do użytku wyłącznie na zamkniętych torach wyścigowych. Przejdźmy do jednej z najbardziej istotnych kwestii nowego Lamborghini Revelto. Ile ten samochód kosztuje? Oficjalny cennik nie jest dostępny, jednak podczas premiery Włosi potwierdzili, że bazowa kwota, jaką przyjdzie zapłacić, to około 215 000 euro, co daje w przeliczeniu około 2,4 miliona złotych. Jednak nawet jeśli jesteście zainteresowani na zakup, to mam złą wiadomość. Auto aktualnie jest wyprzedane na najbliższe 2 lata. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, polubienia tego filmu oraz oczywiście czekam na Wasze komentarze na temat nowego Lamborghini Revelto. Dzięki, cześć!